Miasto, które o mało co nie zapadło się pod ziemię. Miasto, w którym pracował wynalazca techniki masowego powielania zdjęć. Miasto, którego najcenniejszy zabytek został wpisany na pierwszą światową listę dziedzictwa UNESCO. Zapraszamy do Wieliczki. Wieliczka to miasto liczące 24 000 mieszkańców, nierozerwalnie związane z Solą. Warto zatrzymać się tu na dłużej i poświęcić trochę czasu na spacer nie tylko po podziemnych komorach wielickiej kopalni. Jako Magnum Sal, czyli Wielka Sól, osada targowa i znany ośrodek produkcji soli ważonej pojawiła się już w XII-wiecznych dokumentach klasztoru w Tyńcu. Prawa miejskie z kolei otrzymała w 1290 roku, kiedy intensywnie rozwijało się tu wydobycie soli kamiennej. Najcenniejszy obiekt na powierzchni to Zamek Żupny. Powstał pod koniec XIII wieku jako siedziba jednego z największych przedsiębiorstw w Europie – Żub Krakowskich, w skład którego wchodziły kopalnie w Wieliczce i Bochni. Swoją funkcję pełnił nieprzerwanie aż do 1945 roku. W zamku rezydowali żupnicy, czyli zarządcy administratorzy kopalni. Znajdowało się tu również więzienie, sąd, kuchnia i kaplica. Z zamkowej wieży zwoływano górników do pracy. Z magazynów wydzielano im narzędzia oraz łój do kaganków. Tutaj górnicy otrzymywali swoje wynagrodzenie, a także bezpłatne posiłki w tzw. kuchni żupnej, która była pierwszym w Polsce zakładem żywienia zbiorowego. Od czasów Kazimierza Wielkiego Wielicki zamek stanowił siedzibę królewską. W 1945 roku jego część została mocno zniszczona w wyniku bombardowania przez lotnictwo sowieckie. Unikatowa wartość zamku została doceniona wpisem w 2013 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako rozszerzenie wpisu dotyczącego kopalni soli. W samym zamku obecnie znajdują się ekspozycje Muzeum Żub Krakowskich. Najcenniejsza jest kolekcja solniczek, z których najstarsze pochodzą z XVI wieku. Warto również zajrzeć do sali gotyckiej, najbardziej reprezentacyjnej komnaty zamku, o sklepieniu żebrowym wspartym na jednym filarze. W związku z trwającym remontem dziedziniec Zamku Żupnego oraz baszta i najstarszy w Wieliczce szyb górniczy są wyłączone ze zwiedzania. Szyb ten pochodzi z połowy XIII wieku i jest jednocześnie najstarszym szybem górniczym w Polsce. Pochodząca z XIV wieku baszta obronna jest jedyną zachowaną z średniowiecznych fortyfikacji miejskich. Kazimierz Wielki otoczył miasto murem z 2 bramami oraz 19 basztami. Naprzeciw zamku znajduje się kościół świętego Klemensa, wielicki kościół parafialny. Został on wzniesiony z fundacji mieszczan w XIV wieku. W średniowieczu codziennie rano dla górniczej załogi odprawiano mszę świętą, tak zwaną kopacką. Obecny kościół powstał na początku XIX wieku na fundamentach starego kościoła. Powodem jest to, że poprzedni gotycki kościół mocno ucierpiał na skutek podziemnych wstrząsów. Zachowało się z niego niewiele.
Na szczęście ocalały XVII-wieczna kaplica grobowa Morsztynów i dzwonnica ufundowana przez Jana III Sobieskiego po zwycięstwie nad Turkami. Wieliczka posiadała 2 rynki. Rynek Górny to centralny plac Wieliczki, który zawdzięcza swój czworoboczny kształt drugiej lokacji miasta z połowy XIV wieku. Wiódł przez niego szlak handlowy z Krakowa na Węgry. W XVII wieku znajdowały się tu drewniane budynki jatek z kramami rzeźniczymi, szewskimi, piekarskimi oraz solnymi. Dziś uwagę zwraca nieco już zatarty obraz 3D Solny Świat, przedstawiający wnętrze kopalni. Przy rynku znajduje się także jeden z 3 pałaców w mieście. Pałac wzbogaconej na handlu solą rodziny Przychodzkich. Został on wzniesiony w XVIII wieku na miejscu dawnego ratusza. Drugi rynek, zwany Solnym, a później Dolnym, znajdował się poza miastem lokacyjnym. Nie przetrwał do dzisiejszych czasów. O jego funkcji targowej przypominają wielickie sukiennice. Najważniejszym budynkiem dawnego rynku jest budynek magistratu, który w swoich murach kryje pozostałości szpitala Świętego Ducha ufundowanego przez Kazimierza Wielkiego. Charakterystycznym elementem w panoramie Wieliczki są szyby górnicze, które były i nadal są bramą do podziemi. Górnicy schodzili do kopalni po drabinach lub zjeżdżali na linie. Przez ponad 700 lat historii kopalni wybito 26 szybów. Do dziś przetrwało 6. Te, których już nie ma, upamiętnione są tablicami informacyjnymi. Szczęśliwie zachował się jedyny średniowieczny szyb górniczy Regis. Wejście do niego ukryte jest w murowanym XIX-wiecznym budynku. Szyb ten powstał na polecenie króla Kazimierza Wielkiego i sięgał 57 metrów pod ziemią. Pierwotnie wznosiła się nad nim drewniana budowla zwana kletą, osłaniająca otwór szybowy i kierat, czyli konną maszynę wyciągową. Wraz z rozwojem techniki zainstalowano tu pierwszą w Wieliczce maszynę parową, a później elektryczną. Od niemal 10 lat Regis służy turystom kończącym zwiedzanie kopalni. Setki tysięcy turystów rocznie rozpoczynają swoją przygodę z kopalnią, schodząc po niemal 400 schodach znajdujących się wewnątrz XVII-wiecznego szybu Daniłowicza, oddalonego o pół kilometra od szybu Regis. Wkrótce wejście będzie prowadzić przez szyb Paderewskiego. Już w latach 70. XVIII wieku, w czasach zaborów, Austriacy udostępnili część starych wyrobisk dla celów turystycznych. W kolejnym stuleciu Polacy odwiedzali kopalnię masowo, kierując się motywami patriotycznymi. Wśród nich byli Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Bolesław Prus czy Jan Matejko. Warto wspomnieć o innych znamienitych gościach jak Goethe, Mendelejew, a nawet sam Mikołaj Kopernik, który odwiedził kopalnię jako student Akademii Krakowskiej pod koniec XV wieku. Skąd wzięły się tak potężne złoża soli? Oczywiście z morza, które przed milionami lat pokrywało ten teren. Na jego dnie osadzały się kolejne warstwy soli, które zostały wypiętrzone wraz z Karpatami. Zanim powstała kopalnia, czerpano w tej okolicy solankę, z której ważono sól. Miało to miejsce ponad 6000 lat temu. Sól kamienną odkryto w połowie XIII wieku, co dało początek budowie kopalni. Czy znacie powiedzenie słono płacić? Powstało nie bez powodu. W średniowieczu sól była jednym z najważniejszych i najdroższych surowców, określanym mianem białego złota.
Żupy stanowiły własność królewską i w czasach króla Kazimierza Wielkiego, który po raz pierwszy w statucie żupnym uregulował zasady wydobycia i sprzedaży soli, dochody ze sprzedaży soli pokrywały aż 1/3 wpływów Skarbu Państwa. Te dochody pozwoliły m.in. finansować budowę licznych zamków i kościołów, w tym w dużej części budowę Zamku Królewskiego na Wawelu. A za jednego tak zwanego bałwana solnego ważącego około 1–2 ton można było kupić całą wioskę. Praca w kopalni była pełna trudów i niebezpieczeństw. Aby przebiegała pomyślnie, górnicy zaczynali dzień pracy od modlitwy i mszy. Zresztą do dziś pod ziemią zwyczajowym powitaniem jest Szczęść Boże. A jak wygląda zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce? Kopalnia leży pod miastem na 9 poziomach, na głębokości od 57 do 327 metrów. W średniowieczu pracowano tylko na poziomie pierwszym, eksploatując górną warstwę złoża wielickiego. Dziś zwiedza się 3 górne poziomy kopalni, bo w tej części znajdują się najstarsze wyrobiska. Trasa turystyczna wraz z Muzeum Żub Krakowskich oraz trasa górnicza stanowią zaledwie około 4% wszystkich chodników i komór w kopalni. Doskonale się one uzupełniają, prowadząc po innych rejonach kopalni. Przed wejściem na trasę górniczą każdy otrzymuje ochronny kombinezon, wykrywacz metanu i lampę. Największe wrażenie wywołuje okazała kaplica Świętej Kingi położona na trasie turystycznej. Prace nad jej powstaniem rozpoczęły się w 1896 roku w olbrzymiej przestrzeni powstałej po wydobyciu wielkiej bryły soli zielonej. Co ciekawe, zaledwie 3 górników, bracia Józef i Tomasz Markowscy, a później Antoni Wyrodek, wykuwało w niej piękne zdobienia przez blisko 70 lat. Posadzki, żyrandole, płaskorzeźby, dosłownie wszystko zostało wykute w soli. Podziw budzą i inne komory, jak na przykład Michałowice. W podziemnych salach kopalni odbywają się liczne imprezy. Koncerty, sylwestry, wystawy, śluby, turnieje taneczne czy wydarzenia sportowe. W komorach położonych na głębokości 135 metrów znajduje się również uzdrowisko, w którym kuracjusze walczą z objawami astmy, alergii czy skutkami smogu. W podziemiach kopalni kręcono również wiele filmów, w tym kultową już seksmisję Juliusza Machulskiego. Sceny do tego filmu kręcono w komorze Margielnik. I pomyśleć, że tego wszystkiego mogłoby nie być. Katastrofa, do jakiej doszło w 1992 roku, mogła doprowadzić do całkowitego zniszczenia kopalni i nawet całego miasta. Piątek 13 kwietnia 1992 roku miał okazać się wyjątkowo pechowy. W poprzeczni Mina doszło do przerwania tamy i gwałtownego wdarcia się wody, która mogła doprowadzić do wypłukania wyrobisk, zawalenia się korytarzy i osuwisk ziemi na powierzchni. Na jednym ze zboczy teren osiadł o 2 metry. Odkształceniu uległy tory kolejowe łączące Wieliczkę z Krakowem, popękały mury barokowego klasztoru franciszkanów reformatów ufundowanego przez króla Zygmunta III Wazę. Według najgorszych przypuszczeń mógł powstać potężny lej krasowy i całe miasto mogło ulec zagładzie. Szczęśliwie wieloletnie prace zapobiegły tragedii, a najważniejszym zadaniem wielickich górników stało się zabezpieczanie bezcennych wyrobisk, zwłaszcza przed wodą. Mimo zaprzestania w 1996 roku eksploatacji złoża soli, wciąż dostępna jest sól wielicka. Obecnie w kopalnianej, w pełni skomputeryzowanej warzelni powstaje kilkanaście tysięcy ton soli rocznie. To niewiele w porównaniu do rekordowego poziomu produkcji pod koniec lat 70. XX wieku, gdy sięgała ona 300 tysięcy ton rocznie. Wtedy to jeszcze sól z Wieliczki pozyskiwano na masową skalę metodami ługowniczymi, czyli rozpuszczając bryły solne.
Dzisiejsza produkcja soli zależy od tego, ile zostanie wypompowanych słonych wód oraz jakiej będą jakości. Bez wchodzenia w szczegóły zacznijmy od początku. Wiadomo, że regularnie pada deszcz, a zimą śnieg. Zatem woda przenika w głąb ziemi i może spowodować zalanie kopalni. W związku z tym trzeba te słone wody regularnie wypompowywać. Ale nie można ich tak po prostu odprowadzić do jakiegoś potoku, bo jego wody uległyby zasoleniu. Trzeba je rurociągiem przetransportować do warzelni i tam odparować. Dzięki temu uzyska się sól, a nadmiaru wody można się pozbyć bez szkody dla środowiska. Wody o średnim zasoleniu wykorzystuje się do innych celów. Do inhalacji, np. w tężni solankowej. Wielicka tężnia solankowa została otwarta dla zwiedzających w 2014 roku. Zbudowana jest z drewna modrzewiowego. Nieprzypadkowo, ponieważ modrzew jest niezwykle trwały, w wodzie może przetrwać około 500 lat i jako jedyne drzewo nie gnije w morskiej wodzie. Modrzewiową konstrukcję wyłożono wiązkami tarniny, czyli dzikiej śliwy. Tężnia ta posiada 3 poziomy: parter, piętro z tarasem widokowym i wieżę widokową o wysokości 22 metrów, z której podziwiać można panoramę Wieliczki. Jak działa tężnia? Pod tężnią znajduje się podziemny zbiornik, w którym gromadzona jest solanka. Jest ona stamtąd pompowana do systemu drewnianych koryt na koronie konstrukcji. I poprzez system kurków kontroluje się jej równomierne rozprowadzenie na gałązki tarniny. Solanka rozbija się o nie, tworząc leczniczy aerozol, bogaty w mikroelementy, który pozwala oczyścić drogi oddechowe, jest pomocny przy leczeniu alergii oraz stanów zapalnych układu oddechowego. Optymalny czas inhalacji to 30 minut. Tężnia położona jest tuż koło parku Świętej Kingi, który powstał w XIX wieku z myślą o coraz liczniejszych kuracjuszach korzystających z dobrodziejstw kopalni. To tam znajduje się m.in. budynek dawnych łazienek salinarnych, pełniący dziś funkcję hotelu Grand Salle. Dzisiejsi turyści mają zatem wiele możliwości spędzania czasu wolnego. A kiedyś? Dużą atrakcją było zdjęcie wykonane przez wielickich zawodowych fotografów. Najsłynniejszym z nich był Władysław Gargul. Pochodzący z Bochni fotograf przeniósł się w 1918 roku do Wieliczki, gdzie uzyskał koncesję na fotograficzną obsługę wycieczek zwiedzających kopalnię. Mówi się, że potrzeba jest matką wynalazków. Dla usprawnienia pracy korzystał z własnego wynalazku – przyrządu do automatycznego wykonywania masowych kopii odbitek, do ponad 1000 sztuk w ciągu godziny. Pierwsze znane odbitki wykonane przy jego użyciu pochodzą z 1919 roku. Gargul opatentował swój wynalazek i kilka lat później zaprezentował w Stanach Zjednoczonych, gdzie wzbudził zainteresowanie firmy Kodak, która odkupiła patent. Podobnie jak i w innych naszych filmach, również i tym razem zapraszamy na wędrówkę po Wieliczce, pokazując jej dawnych mieszkańców i widoki, które porównujemy z obecnym wyglądem tych samych miejsc. Punktem wyjścia niech będzie zakład fotograficzny Władysława Gargula, mieszczący się przy ulicy Mickiewicza.
Oglądając dawne zdjęcia mieszkańców miasta, warto wspomnieć o pewnym niezwykłym wieliczaninie, komandorze Bogumile Nowotnym. Zafascynowany morskimi opowieściami w latach szkolnych, wstąpił w szeregi marynarki austro-węgierskiej. W latach I wojny światowej wyróżnił się w licznych akcjach bojowych, a jego odważny atak na włoski port w Rawennie został uwieczniony na licznych obrazach i jednej z najpopularniejszych pocztówek z tego okresu. Po odzyskaniu niepodległości Józef Piłsudski mianował go pierwszym dowódcą polskiej marynarki wojennej. Ciekawy, czy w latach szkolnych przyszły dowódca marynarki miał okazję odwiedzić kościół świętego Sebastiana, położony w pobliżu osady górniczej Niwa. Ten modrzewiowy kościółek zbudowany został pod koniec XVI wieku, a dziś znajduje się na terenie Wieliczki i zachwyca polichromiami autorstwa Włodzimierza Tetmajera. Zwiedzanie Wieliczki to nie tylko spacer, dość intensywny spacer po wnętrzach kopalni, ale także odkrywanie tajemnic miasta położonego na wzgórzach. Kiedy poczujecie zmęczenie, warto udać się do jednej z zacisznych kawiarni położonych przy rynku górnym w Wieliczce i po prostu napić się wyśmienitej kawy, a potem pójść jeszcze na spacer. Jeśli spodobał Ci się nasz film, zasubskrybuj nasz kanał i udostępnij go. Dziękujemy.